Oto droga z Matchy do Wadi Fis, a dokładnie to, co z niej zostało. To niesamowite, jak człowiek w starciu z naturą ma mało szans. Mogłoby się wydawać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to tylko piaski pustyni i najwyższe wieżowce świata. Nic bardziej mylnego. Zjednoczone Emiraty Arabskie potrafią zaskakiwać bujną zielenią, tak jak tutaj w oazie palmowej w Matcha. Co prawda nie są to Zjednoczone Emiraty Arabskie, lecz Oman, ale jest to eksklawa na terenie właśnie Emiratów. I zobaczcie, ta zieleń, te bujne palmy daktylowe i inne drzewa, w tym mangowce i figowce, nie są tu bez przyczyny. Za wszystko odpowiada woda. A ten tu kanał to oczywiście falacz, system nawadniania znany od tysięcy lat, podobny do lewat na Maderze, wykorzystujący proste prawo grawitacji. Po prostu te kanały z wodą płyną z miejsc, gdzie jest wyżej, do tych, gdzie jest niżej. I tak oto nawadniają całą oazę. I dlatego jest ona taka piękna, zielona, choć jest upalne lato, a temperatura odczuwalna zbliża się do 50 stopni Celsjusza. Zobaczcie, mango owocuje. Jesteśmy cały czas w eksklawie Omanu o nazwie Matcha. Przed wami Wadi i jakieś tradycyjne domki tam w oddali. Teraz oczywiście o tej porze roku, w lecie, gdy cały czas są tu ogromne upały, jest to Wadi zupełnie wyschnięte, ale po ulewnych deszczach ta dolina zamienia się w rwącą rzekę. O ile w Wadi Bih w Emiracie Ras Al Khaimah w sztucznej tamie było jeszcze trochę wody, to tutaj w sztucznej tamie, zaporze wodnej w Matcha, w Omanie, nie ma ani krzty wody. Dziś kontynuujemy zwiedzanie Matcha, eksklawy Omanu. Tak wygląda piękna oaza palmowa otoczona górami Hadżar. Zobaczcie, droga asfaltowa się skończyła i zaczyna się wąwóz żwirowy. Droga żwirowa prowadzi dalej do tych zabudowań, do tej farmy, ale dalej już przejazdu nie ma, no bo jest to dolina otoczona z trzech stron górami Hadżar. Przed wami jedna z farm w oazie Matchy, a w tle widać Ocean Indyjski, a ściślej rzecz biorąc Zatokę Omańską. W oazie rosną głównie palmy daktylowe, ale jest też trochę mangowców i figowców. Zobaczcie, eksklawa w eksklawie. To prawdopodobnie jedyny taki przypadek na świecie. Oto Nachwa, eksklawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w eksklawie Omanu
o nazwie Madha na terenie też Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nahwa to prawdziwe geograficzne kuriozum. To niewielka oaza palmowa wewnątrz eksklawy Omanu, Madhy, otoczona zewsząd górami Hadżar. Jest tu tylko kilka domków mieszkalnych. Okazuje się jednak, że są tu ciekawe stanowiska archeologiczne, dlatego będziemy musieli tu wrócić ponownie. Mustang na krańcu świata, można by rzec. I to właśnie jest ta rzecz, która nas pociąga w podróżach. Docieranie tam, gdzie nie dociera nikt inny. No bo czy znacie kogokolwiek, kto byłby w eksklawie Nahwa? Założę się, że nie. Oto panorama Nahwy, eksklawy Zjednoczonych Emiratów Arabskich na terenie eksklawy Omanu Madha, na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niewielkie miasteczko, otoczone, czy w dolinie górskiej, otoczone zewsząd górami Hadżar. Jest tu też Wadi, czyli rzeka okresowa, no i oczywiście oaza palmowa. Nahwa może poszczycić się swoim własnym stanowiskiem archeologicznym. Jesteśmy na szczycie niewielkiego wzgórza, gdzie wznoszą się ruiny dawnej wieży warownej. Oczywiście w dawnych czasach miała ona za zadanie chronić mieszkańców tych ziem przed wrogiem. Notabene nieopodal znajdują się pozostałości kilku innych wież warownych. A dookoła oczywiście góry Hadżar, a w dolinie po lewej mamy oazę palmową. Jesteśmy w nowym miejscu. To Wadi Shi, oaza palmowa, która rozkwitła zielenią po ostatniej powodzi i oczywiście otoczona jest monumentalnymi górami Hadżar. A w tle panorama Korfakan, wiecie? Tamto miasto tam w oddali to Korfakan, a za tamtą ostatnią górą jest już Ocean Indyjski. Jesteśmy trzeci raz w eksklawie Omanu o nazwie Madha. Ostatni raz zwiedzanie przerwało nam złapanie gumy. Dziś postanowiliśmy tu wrócić. Niestety dzień jest bardzo pochmurny. Klimat na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest nieco inny niż na zachodnim wybrzeżu, czyli tam, gdzie leży Dubaj i Abu Dhabi. A teraz spójrzcie na to, co można spotkać w tutejszej oazie. Okazuje się, że nie są to tylko palmy daktylowe, główny produkt rolny w kraju, ale też mamy bananowce i papaje, które właśnie owocują. Spójrzcie, jaki ładny odcinek drogi. Nowy asfalt wylano w dolinie otoczonej górami Hadżar. Droga ta prowadzić ma do północnej granicy Madhy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Gdy nią jechaliśmy, było nad wyraz pusto. Nie minęliśmy żadnego przejeżdżającego samochodu. No i właśnie oto odpowiedź dlaczego. Droga asfaltowa raptownie się kończy, tak? I dalej wije się już tylko droga gruntowa, a w oddali góry. Pojedziemy więc tą drogą gruntową i zobaczymy, czy w ogóle da się tędy przekroczyć granicę i wrócić do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kawałek dalej droga się skończyła. Dalej prowadzi już tylko ten wąwóz Wadi, chociaż jest w jego korycie jest jakaś tam droga, no ale jak widać tutaj się do niej nie dojedzie. Jak widać, druga odnoga drogi też prowadzi w ślepy zaułek. O, postawili kamienie i droga się kończy. A wcześniej, słuchajcie, były drogowskazy Border UAE. A tu proszę, border z kamieni. Zobaczmy, co tam dalej jest. Chodźcie, zobaczymy. O, dolina. Nawet oazę palmową, jakieś parę domów widać. Jesteśmy w tej Parii, wąwozie, który widzieliście przed chwilą z góry. I wiedzie tędy pewna droga o takiej oto nawierzchni. Niestety musimy wycofać się z dalszej podróży, dlatego że nie jest to odpowiednia nawierzchnia dla samochodu sportowego. Choć przed chwilą, słuchajcie, wyprzedził nas tędy czymś takim samochód terenowy, jakiś Mitsubishi, i pojechał do wioski położonej gdzieś tam kawałek dalej w górach Hadżar. Pamiętajcie, że formalnie rzecz biorąc jest to Wadi, czyli rzeka okresowa, czyli od czasu do czasu, gdy są gwałtowne ulewy, zamienia się ona w rwącą rzekę. I stąd pełno tu kamieni, większych, mniejszych, otoczaków, a do tego, o, jak widać tam, jest bardzo pochyło, więc nie jest to dobra droga dla naszego Mustasia. Ale samo w sobie miejsce jest niezwykle pasjonujące, dlatego że czas tutaj zatrzymał się i ludzie żyją tak jak żyli przed dziesiątkami, czy może nawet setkami lat. Zupełnie jest to odmienne od tego zgiełku, przepychu i luksusu, który znacie z Dubaju. Nie ma tutaj turystów. W ogóle turyści nie wiedzą o istnieniu Madhy. I dlatego dla nas jest to miejsce bardzo interesujące, pasjonujące wręcz i wrócimy tu czwarty raz, żeby zwiedzić jeszcze więcej. Jak widać, po tym terenie nasz Mustang już by nie pojechał dalej. Także dobrze, że się zatrzymaliśmy. Chciałbym wspomnieć, że jest taki album o Emiracie Fujairah autorstwa Wilhelminy van der Weg. To taka emerytowana pielęgniarka, która przyjechała tu z zachodu w latach 60. No i ten album pokazuje, jak dawniej wyglądała Fujairah, jaka tutaj była infrastruktura, jak drogi. Oczywiście od tego czasu wiele się zmieniło, jest tu już nowoczesny emirat, ale to miejsce przypomina mi właśnie tamte stare fotografie, kiedy ludzie z miejscowości do miejscowości przemieszczali się po takich oto właśnie drogach.
Oto jak funkcjonuje oaza palmowa w Nagwie, eksklawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stąd kanałami typu falak dostarczana jest woda, pomaga przy tym oczywiście ten agregat prądotwórczy i nawadnia całą oazę. I dzięki temu, mimo że bardzo rzadko pada tu deszcz, taka bujna zieleń tu panuje. A na dodatek owocują daktyle, safaje. Jesteśmy na drodze wiodącej do Hadżar Bani Himayt, osady należącej do eksklawy Omanu o nazwie Matha. Jak widać, pełno tu zieleni. Jak widzicie, Matha pełna jest zieleni. Na każdym kroku można się tu natknąć na oazę palmową. I niegdyś przed nastaniem epoki petrodolarów to właśnie źródła wody i możliwość zakładania upraw stanowiła o bogactwie danych ziem. I w tym czasie, kiedy mieszkańcy tych ziem zdecydowali o dołączeniu do Omanu, to oni byli bogatsi niż otaczające ich tereny. A dziś jest na odwrót. Po raz kolejny pojechaliśmy do Mathy, eksklawy Omanu. Teraz zabraliśmy mamunię, żeby zobaczyła, że powódź tu była naprawdę. Jak widać, woda wciąż płynie przez tutejsze wadi przecinające główną drogę Mathy. A minęło od powodzi już ponad 3 tygodnie. Z uroków nieczęstej tutaj wody korzystają dzieci, które pływają w utworzonych się naturalnych basenach skalnych. Co prawda ze względu na religię muzułmańską dziewczynki, już nawet 10-letnie, pływają w pełnym ubraniu. Przed wami jedno z wadi w Matha. Zaraz zobaczycie 2 zdjęcia, które pokazują, jak to miejsce wyglądało przed powodzią i jak wygląda teraz po powodzi. Tutaj, zaraz za tymi pierwszymi palmami, był dom prowizoryczny, taki bardziej hałas, ale jednak czyjś dom, a teraz nie ma tu nic. Nurt wody był tak duży, że po prostu zabrał ze sobą to domostwo. Cały czas płynie tędy woda, teraz bardziej już strumyk, chociaż już powoli mijają 4 tygodnie od powodzi. No i ludzie biwakują nad wodą, zobaczcie tutaj. Tam również dzieci się pluskają, jest nieco głębiej, można pływać. Jesteśmy na głównej drodze Mathy, koło miejscowości Hadżar Bani Himayt. Zobaczcie na te osuwiska skalne. Miały one miejsce oczywiście w trakcie ostatniej ulewy i towarzyszącej jej powodzi. Chociaż w tej chwili drogowcy uprzątnęli większość z tych skał, które zawaliły się na drogę, bo gdy byliśmy tu bezpośrednio po powodzi, ciężko było tu przejechać. Skały leżały na całej szerokości drogi i to w 2 miejscach.
Odkryliśmy ciekawe miejsce, naturalne skalne baseny, które teraz wciąż są wypełnione wodą na uboczu i proszę, ludzie się tu kąpią już bez większych ograniczeń w strojach kąpielowych, nie w całym ubraniu. Może przyjedziemy tu jutro też się wykąpać. Zobaczcie, tutaj spływająca wtedy z gór woda wyżłobiła takie potężne kolejny i sprawiła, że już dalej Mustangiem nie pojedziemy. A kilka tygodni temu przed powodzią przejechaliśmy tamtędy. Jesteśmy na drodze dojazdowej do Wadi Fis. Jak widać, powódź zrobiła tu wiele spustoszenia. Podmyła drogę i teraz zieje tu niemałe urwisko. Tak wygląda droga do Wadi Fis. Gdy byliśmy tu bezpośrednio przed powodzią, była tu droga asfaltowa, a oto jej pozostałości. Dziki żywioł i nurt rzeki okresowej Wadi w trakcie powodzi niósł ze sobą wielkie kamienie i całkowicie zmiótł drogę asfaltową. No i teraz musimy poruszać się drogą żwirową, która biegnie obok dawnej asfaltowej. To już Wadi Fis. Wadi, czyli rzeka okresowa. Być może nam nie uwierzycie, ale woda płynęła tu drobnym, co prawda, strumykiem już przed powodzią, tak? No i teraz dalej płynie. Utworzyły się tu naturalne baseny skalne. Nad nami górują oczywiście góruje pasmo Hadżar. W dolinie jest oaza palmowa, a tam słychać pluskające się w wodzie dzieci. Co prawda formalnie nie wolno tu pływać ze względu na ujście wody pitnej, jak informują tablice, no ale jak widać nie wszyscy przejmują się, a raczej jak słychać, nie wszyscy przejmują się tym zakazem. A tam w dolinie na dole będą już domki. Sama miejscowość Wadi Fis. Należąca oczywiście do Emiratu Szardża. Oto właśnie droga z Wadi Fis do Madhy, eksklawy Omanu. Całkowicie zniszczona przez powódź. A naprawdę bezpośrednio przed powodzią przejechaliśmy tędy bez żadnego problemu. Oto droga z Madhy do Wadi Fis, a dokładnie to, co z niej zostało. To niesamowite, jak człowiek w starciu z naturą ma mało szans. Spójrzcie dalej, jak wygląda dolina. Choć minęło raptem parę tygodni od czasu, gdy tu byliśmy ostatni raz, wygląda to tak, jakby tu nigdy nie było drogi, tylko niedostępna górska dolina. O, zobaczcie. Dzisiaj, nie wiem po raz który już, znowu pojechaliśmy do Madhy. I zobaczcie, choć jutro minie dokładnie miesiąc od powodzi, wciąż jest tu woda. Jedno z wadi, które przecina główną drogę Madhy, cały czas jest pełne wody, jest wody po prostu. Przed wami tama Wadi Asarucz. Zaraz zobaczycie dwa zdjęcia, które pokazują, jak wyglądała
przed powodzią, a jak miesiąc już prawie po powodzi. Zobaczcie, Wadi Asarucz zamieniło się w kąpielisko, a że dziś piątek, dzień święty, ludzie już skończyli pracę, no to przyszli tu się popluskać w wodzie, zrelaksować się z rodzinami, znajomymi i z dziećmi. A woda jest tu cały czas, choć jutro minie miesiąc od powodzi. Jesteśmy wciąż na głównej drodze Mathy. Tutaj było największe osuwisko. Część góry osunęła się i blokowała oba pasy. Ale koparki i pracownicy służb drogowych uprzątnęli to. I w tej chwili jest normalny przejazd i widać tylko niewielką część tego, co tu było naprawdę, co tu było wcześniej. W tym miejscu zniszczenia po powodzi są najbardziej spektakularne. To droga z Mathy do Nahwy, podwójnej eksklawy. Jak widać, nurt rzeki zerwał sporą część drogi i pozostało urwisko. Jesteśmy na drodze do Nahwy, eksklawy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w eksklawie Omanu Matha. Tutaj też powódź dała się we znaki i cały czas płynie strumień. Bystry strumień płynie przez drogę. Ostatni raz byliśmy w Nahwie, eksklawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich na terenie Mathy, eksklawy Omanu, przed powodzią. No i proszę, zniszczenia, jakie powódź dokonała, są tu może jeszcze bardziej spektakularne niż w Matha czy Fujairah. Zerwało drogę, olbrzymi kawałek drogi został zerwany, no i poprowadzono taką drogę tymczasową. Oceniam, słuchajcie, czy przejedziemy tędy Mustangiem. Te kamienie są nieco takie niepokojące. Ej! No chyba dalej, słuchajcie, nie pojedziemy, bo jest bardzo grząski żwir i to nie jest odpowiednie środowisko czy podłoże dla samochodu sportowego z napędem na tył. Jesteśmy w głębi Mathy, przy głównej drodze i zawsze zastanawialiśmy się, co tu jest, bo tu się paliły światła i siedzieli ludzie, były samochody. Podjechaliśmy zobaczyć. Lokalni mieszkańcy powiedzieli, że to takie miejsce na pikniki, ale są bardzo życzliwi, gościnni, chcieli nas poczęstować herbatą i arbuzem, bo sobie jedzą arbuzem, no bardzo tu fajnie. Jesteśmy w Najd Al Maksar Heritage Village. Miejsce to leży
ponad Wadi Shii i należy do Emiratu Sharjah. To oczywiście wioska dziedzictwa i górujący nad nią, czy górująca nad nim niewielka forteca, bardziej taka wieża strażnicza, ale wygląda, słuchajcie, malowniczo, ponieważ przypomina takie klimaty średniowieczne, tak jak wyglądały małe miasteczka przed wiekami. Emirat Sharjah dba bardzo o swoje dziedzictwo kulturowe. Takich miejsc jak to jest tu kilka i robotnicy przywracają mu świetność. Miejsce to jest w trakcie remontu. Zobaczcie tu z tyłu. Wczoraj wspominałem, że być może pojedziemy dziś do odkrytych przez nas basenów skalnych w eksklawie Omanu o nazwie Matka, ale niestety droga z Wadi Shii do Matki jest zamknięta. Tu też są baseny skalne, no ale jest niestety zbyt płytko, żeby tu pływać, aczkolwiek woda jest łobnawa, orzeźwiająca, idealna na taki gorący, parny i duchny dzień jak dzisiaj. A pamiętajcie, że na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich wilgotność powietrza jest dużo wyższa niż w Dubaju, więc człowiek bardziej się poci, a odczuwalna temperatura powietrza jest relatywnie wyższa. Dzisiaj znowu pojechaliśmy na wycieczkę do Matchy. Docieramy do miejsc, do których wcześniej nie udało nam się dotrzeć. W końcu znaleźliśmy słynne drzewo, które jest obiektem wielu pamiątkowych zdjęć z Matchy. To figowiec. Ma on malowniczo wyglądający pień, czy w zasadzie takie splątane korzenie. Co ciekawe, już są zalążki pierwszych fig. Niestety drugi z figowców nie przetrwał ostatniej powodzi. Nurt wody przewrócił go. I tak zakończył swój żywot. Mamy dzień relaksu. Pojechaliśmy do jaskini w Nachwie. Zaraz zobaczycie na dwóch zdjęciach, jak wyglądała ta jaskinia przed powodzią, a jak wygląda teraz po powodzi. Oczywiście wcześniej nie było tu w ogóle kropli wody, a teraz jest woda, nawet można pływać tak jak mama. Jesteśmy na głównej drodze z Hajar Bani Humayd do Nachwy. Zobaczcie, musimy pokonać rzekę, ale Mustang spisuje się dobrze i w takich warunkach. A tam w głąb, słuchajcie, jak płynie ta rzeka, tędy prowadziła przed powodzią droga do Wadi Shii. Kontynuujemy dzień relaksu. Wybraliśmy się dziś nad baseny skalne, które powstały po powodzi, ale woda jest tu czyściutka, krystalicznie wręcz czysta, górska i taka orzeźwiająca. Wypływa ten strumień, czy to wadi, z tutejszej, nieopodal położonej tamy, mianowicie Wadi Asarucz Dam. Jest ona za zakrętem, zobaczmy, z tyłu.
Tu nie widać, ale tam już zaraz kilkaset metrów stąd jest tam. I ona sobie płynie tu przez całą matkę i gdzieś tam uchodzi do Oceanu Indyjskiego. Jest tu bardzo malowniczo, jest trochę zieleni, drzewa się zazieleniły, jest ładnie malowniczo. Można pływać. Patrzcie, nasz Mustaś ma całkiem pojemny bagażnik, prawie 400 litrów. To rzadkość jak na auto sportowe, dlatego my możemy sobie pozwolić na wielomiesięczne podróże samochodem, tak jak teraz. Dzięki bagażnikowi. Ale niestety spotkała nas tu niemiła przygoda, bo z tej strony znowu złapaliśmy gumę. To już 4. raz, nie? Niestety. Tutaj tym razem poszła opona lewa przednia. Ale ponieważ mamy technologię Run Flat, postaramy się dojechać powolutku do Dubaju, gdzie wymienimy oponę w serwisie Tire AE.